Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ABC Murders Agaty Christie i mamy na dywaniku naszą podejrzaną panią. Zobaczymy, co uda nam się od niej wyciągnąć. Oskarż ją o kłamstwo, konkretnie które? Oskarż ją o współudział w zabójstwie. Też dobre. Przypomnij jej, że nikogo nie widziała w dniu popełnienia morderstwa. O właśnie, zobaczymy, czy będzie zakłopotana. In thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered. It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing No, a else? może być zgoła He was very inaczej. hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't. Zauważ, że skłamała na temat wyjazdu z Charleston. Zapytaj, czy zrezygnowała z własnej woli. Podkreśl, że jej wyjazd jest podejrzany. You also forgot to tell me that you had been fired. You never asked me. It was Franklin who led you to believe that I left voluntarily. He's more chivalrous than you. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Charleston. Bezczelność, tak? Zapytaj, czy ma zamiar zabrać rzeczy. Powiedz, że ryzyko dotyczy jej rzeczy osobistych. Zapytaj, czy wróci do Charleston. Bezczelność, tak? Jest bezczelna. No to bezczelne, czy ma zamiar zabrać rzeczy, nie? Are you planning on going back to collect them? No. I prefer not to carry the weight of the past. Melancholia. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Nie za dużo się dowiedzieliśmy, co? I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Odpowiedz na pytanie bez odpowiedzi. Czy Tora poślubiłaby Sir Michaela, gdyby go nie zamordowano? Co my tu mamy? Została, aby załatwić sprawę Sir Michaela. Sir Michael Clark był dla Tory Grey bliską osobą. No tak. Thora lubi Franklina. Odpowiedzi Tory na temat związku są wymijające. Tora jest uwodzicielką. Dobra, no to inaczej. Podarował broszę. Lubi Franklina, to na pewno. Nie? Kurde. No ale najpierw trzeba byłoby sobie zadać, czy szukamy odpowiedzi, że tak, poślubiłaby go, czy nie, jednak nie.
Co my tutaj mamy? Jest uwodzicielką, lubi Franklina i na temat związku z Sir Michaelem są wymijające. No nie, ewidentnie nie. Shit. Dobra, inaczej. Według Sir Michaela Tora była czarująca. Okej. Podarował jej broszę. Ale może była uwodzicielką i chciała tylko jakiś, nie wiem, majątku. O, czy to nie było czasem? You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she's doing the same with his brother. Myślałem. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our Czy brain istnieje cells to work. inny wspólny mianownik? Kurczę, ale chciałbym tamto sprawdzić jeszcze. Wspólny mianownik dla morderstw. Oczywiście. Albo problemy z gardłem, no albo oczywiście pociągi, tak? Słusznie ktoś z was zauważył, mam nadzieję, że to nie jest żaden spoiler, że ten gość, który przed chwilą u nas był i nie może zasnąć, bo nachodzą go te koszmary, uspokajają go pociągi. Tutaj mamy jakiś tam, zostawia zawsze zabójca ten przewodnik po pociągach, tak? Czy po godzinach odjazdu, coś takiego. No dobra, wspólny mianownik. Dla brak cennych towarów na sprzedaż w sklepie. Rzeczy osobiste, zeszyt rozliczeniowy, nie. Morderca jest uwodzicielem. Tak. W dniu popełnienia morderstwa, która jest w stanie dokładnie opisać, którego spotkała. Matka Betty jest rozżalona, że jej córka nigdy nie założyła podarunku od niej. Pończoch w pudełku. A o pończochach też coś było. Mi się wydaje, że to będzie coś z tych. Nie? Właśnie. Rzeczy osobiste. Asher, patrzcie. Pończochy. 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 Aha! Mam! It's perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. No to przeoczyłem na początku, jak przeglądałem te wszystkie rzeczy. O kurczę, mam cię. Ale zaraz, zobaczmy sobie jeszcze to, bo ja dokładnie nie zauważyłem. Tutaj tak, to co on jej dał, tak? Podarował jej broszę, to wiedziałem. Uważał, że była czarująca i prawdopodobnie, no właśnie, są wymijające. Ewentualnie właśnie myślałem, że jest uwodzicielką. To też by się tutaj pasowało moim zdaniem z racji tego, że chce osiągnąć swój cel, czyli prawdopodobnie no, zagarnąć jakąś tam część majątku, prawda? Ale jej się nie udało, bo zginął. Ale nie sądzę, żeby to było prowadziło jakoś do tego zabójcy. A tutaj konkretnie przed każdym morderstwem ofiara lub bliska jej osoba znalazła się w sytuacji, w której miała możliwość kupienia pończoch. Pończochami jest zeszyt rozliczeniowy, pończochy w pudełku i Kami Voyager z pończochami. Właśnie. Dobra, zadzwonimy w takim razie. Jeszcze trzeba będzie odszyfrować chyba ten tekst tym roztworem. We are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect.
Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Okej. Teraz tym roztworkiem pewnie trzeba odszyfrować tekst, który... O! No nie mówcie, że na D. Pończochy. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. Nie na D. I have engagements. I must respect them. Pończochy. Kim jest ten typ, który jest nam pokazywany co chwilę? Na pewno nie będzie zabójcą, to by było zbyt Can you get the proste. post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Coś się dzieje, Hastings. Odbierz pocztę. Coś już pod drzwiami jest. Are you collecting the post, Poirot? Nie, nie zamierzam. Kurczę. Nieładnie. W ogóle jak ma złożone kolanka i ręce położone. Co my tutaj mamy? Nie mówcie tylko, że kolejny... O, ABC. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. No napisała go ta sama osoba, no bez przesady. Za każdym razem mam sprawdzać te listy, czy one napisane są przez tą samą osobę. No proszę was. Na bank. Na bank są przez tą samą osobę napisane. Analiza. Proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Let us examine Mamy. this more. Tak. Mamy I. Certain characters in... Mamy I. Yes, this I is weird. Mamy tutaj I. Yes, the I... Ej, no I have super. to find... Niech zgadnę. A również jest dziwne, prawda? Yes, the... Tak, A jest dziwne. Let us compare I this tutaj with the tak other samo letter. jest inne A. Takie lekko przechylone. That's Niech right. zgadnę. The W A również. characters in the two... I have to find some... Jeszcze W. Right. Let us compare... I proszę bardzo, tutaj też jest W. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same... Co za zbieg My okoliczności. theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Wow, po raz czwarty. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Dobra, a co z tymi papierkami? Now I'm going to see what I can find from these burnt documents. O właśnie. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes. To ten Hastings jest taki niemiły. Jakby mu się nic nie chciało, był zdenerwowany czy coś. Odcyfruj treść spalonych dokumentów. Pytanie, gdzie dokładnie to mam zrobić? So, how are you getting on? I'm ready to take notes. No dobra. Now, down to work. No właśnie, chyba All of tutaj, nie? this needs putting in order a little. Uporządkować. No dobra, czyli tak zwane... Nie. Aha, bo to są dokumenty... Aha, okej.
Dobra. Nie to. To tutaj. It's so simple. I to tu. This page is finished. That's Dobrze. done. 3. Jeszcze 3. Myślałem, że to wszystko będzie jako jedność. Dobra, dołączyć musimy do tego, tak? This piece should be placed here. Tak. This page is To tutaj. To tutaj. This page is finished. Super. And that's 2 done. Będziemy odszyfrowywać. No jeszcze 2. Musimy dopasować do tego, więc pewnie to będzie to. This does not look too difficult. To będzie tu. Tutaj. Tutaj. I tutaj nawet bez pomyłki. Kurczę, jakie to jest faktycznie proste. I ostatni dokumencik. Dokumencik to będzie... Nie. Tak. Tak. Nie tu? Jak to nie tu? Tutaj. Tu trochę tekstu i tu końcówka. No dobra. Czy ja teraz będę musiał lać na to ten roztwór, czy to samo się będzie lało? A bottle of solvent. No tak. To będzie trzeba na chusteczkę. No. Serio? A bottle of solvent. No dobrze, no to mamy, tak? Buteleczkę. A bottle of solvent. O właśnie, to chciałem zrobić. Dlaczego to się wcześniej nie chciało zrobić? I mamy roztwór. No i teraz tylko tą chusteczką trzeba... Pyk, 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 pyk. I widzimy, co tam jest napisane? Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Przeczytaj odtworzone dokumenty. Czy ja jestem w stanie tutaj teraz przeczytać? Czy to z tych notatek? Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Dobra, to mamy pierwsze zabójstwo. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis, causing dysphonia. Advised to stop smoking. To mamy drugie zabójstwo. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease. Możemy uratować ostatniego. Let us now try and get our brain cells to work. Mamy przecież, kim będzie kolejna ofiara. No nie ma czasu na... Aha! Skąd pochodzą spalone dokumenty? Nie wiem, nie wali mnie to. Chcę iść uratować ostatnią osobę. Kartyka pacjentów była niedawno przeglądana. Z kartoteki pacjentów doktora Clark. No właśnie. The burned documents are medical records and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions.
And secondly, their name starts with either A, B, C, or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the 2 victims appear on them? And who are the 2 other patients? These are very good questions. Ale zaraz, przecież musimy się spieszyć i uratować tą ostatnią osobę. No przecież to jest ewidentnie powiedziane, kim będzie kolejna ofiara. Hello, Poirot? No D w Any Dorchester. news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Dick Dudley Dunbar? Czy Alexander Bonaparte Kurst? Wang Yin. Nie no, ten chyba D to jest kolejna ofiara, tak mi się wydaje. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Tutaj otuchy Japowi zadzwoń osobiście zamiast Japa. Nie wiem w sumie. Chief Inspector, I would rather call myself. As you wish. Please go ahead. No, zadzwonimy sami, ciekawie. Hello, the Black Swan. Hercule Poirot here. May I speak to the owner? Speaking. Dick Dudley Dunbar. How can I help you? Is there Mr. Cust among your guests? He arrived today. Shall I call him for you? Nie, może... Nie, może go nie wystraszmy, co? Nie straszmy go, a kurczę tego ostrzeżmy, że on jest kolejnym celem. No, it is you I wish to speak with. But who is this Cust? No nie, dlaczego 1 punkt ego? To miałem rozmawiać z Kustem? Have you heard about the ABC case? Oh, yes. 1 punkt I must ego, say znowu I'm coś not źle all that zrobiłem. reassured. What with my name starting with D and all that? You're in danger. Beware of your guest. Do you think that Cust might be dangerous? Oh, I do hope you're wrong. He seems so harmless, you know. Oh, yes, completely harmless. Zasygnalizuj potencjalne niebezpieczeństwo. Kus nie jest jedynie podejrzanym. We must not overestimate the danger. After all, we are not absolutely sure he is guilty. What should I do? I znowu 1 punkt. No wszystko tutaj prowadzę źle. Abym miał na niego oko, aby go obezwładnił. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go obezwładnił sam. Lepiej, żebyśmy tam byli, albo policja, żeby tam była. No pewnie też zrobię coś źle, tak? If he leaves the hotel, watch where he is heading. I'll call the Czyli police tu in jednak mi Doncaster się udało. immediately. 1 na When they 4. arrive, keep out of the way. Oh, indeed. I shall keep out of the way. I have a bad heart, you see, and a big shot could kill me. Thank you for having warned me. Hello, Poirot. We have some good news. The police in Doncaster have caught our man at the Black Swan Hotel. They're sending him here by train. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. A A nie bientôt. lepiej zadbać o to, żeby ten właściciel hotelu był Hastings, bezpieczny we are making całkowicie? good progress. Please go and search the room of our number 1 suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist.
So that is why you are so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. A on chciał już się wymigać od dentysty. Nie ma takiej opcji. Idź sobie sprawdzić ząbki. I później będzie tylko gorzej. To Marbury Guest House, please. Okej. Wąsik angielski. No i co? Przysłuchaj panią Marbury. Jakieś informacji? Jakieś informacje? Nic takiego. I've been going past this modest guest house for so long. I would never have thought that the ABC case would lead me here. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj co jest? Marbury. There is a very pretty village by Czy on this ma name. czekać tą In taksówką? Jedź Cheshire. sobie, bo mi tutaj hałasujesz, ziomuś. Dobra, idziemy do środka. Zobaczymy, co ona o nim wie. No jeżeli to miałby być zabójca, ten, którego widzieliśmy w tych przerywnikach, to było za proste. Moim zdaniem to nie będzie ta osoba. It looks like I've found the real master of this house. Poduszka. Portret. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. No, ostatnio siedział na oknie z tego, co widziałem, na parapecie, nie? How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Jubb told me that you might be coming. Powiedz jej, że jest bardzo pomocna, okaże zdenerwowanie na widok obieranych. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Ale ty jesteś spostrzegawcza? Zapytaj ją, skąd wiedziała o informatorze ABC. No właśnie. Przecież to nie było podawane do ogólnej informacji publicznej. O informatorach chyba, nie? Czy było później już, bo już nie pamiętam. Ale na początku miało być to wstrzymane. One moment, please. How did you know that Cust had underlined Doncaster in his railway guide? I went and had a look in his room. I see. Do you make a habit of searching through your lodger's belongings? Well, what are you going to do later? I bet you're going to poke around his room too? Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? He's rather queer. He talks to himself, he has a bad cough. Because of the war, he says. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Po krwi. A gdzie się znajdowały plamy Where were właśnie? the stains on the shirt? Can't recall. Cut used to travel for his work. Is that correct? Yes, although he was unwell on trains. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the Ta 25th? mapka mi też No idea. taka jest But surely you podejrzana. keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah! I remember one thing. Bexhurst by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort.
Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cast asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? That does not help me much. There are hundreds of English towns by the sea. Anything else? Well, I was only saying. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. Kiedy zaczął kupować gazety? When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Chertston. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Zawsze ona mogła mu coś podrzucić, ale no, zabójcą jest niby mężczyzna, chociaż tego nie wiemy na pewno, tak? Tego nie wiemy na pewno. Zawsze ona mogła go wrobić, na przykład. Też to jest lekko podejrzana dla mnie. No ale nic. Dobra, kochani, tutaj sobie skończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.